Cześć, siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop. Pamiętacie kompaka N400C, którego wypakowaliśmy ostatnio z paczki ze złomkami? Był w stanie, no można powiedzieć, dość opłakanym i miał sporo braków. Dodatkowo miał pobitą matrycę i generalnie nie rokował zbyt wiele. Natomiast ostatnio przeglądając portale z ogłoszeniami, natknąłem się na kolejną wersję tego kompaka, a nawet dwa takie kompaki, które jakby wynegocjowałem za jakieś tam śmieszne grosze. Generalnie potrzebowałem z jednego przeplotkę do dysku i z drugiego zasadniczo również do tego buildu. Na zdjęciu wyglądało, że wszystko jest ok. Niestety podczas transportu kurier rozbił paczkę. No i wyszło jak wyszło, oba laptopy przyszły w stanie takim średnim. Natomiast myślę, że mając taki zasób części, spróbujemy sobie tutaj coś z tego wymłodzić. Mamy bowiem jedną całą kompletną klapę, która jest magnezowa. Reszta niestety uległa uszkodzeniu, natomiast myślę, że z tą klapą coś jeszcze zrobimy. W razie czego mamy jeszcze kompletną jedną zaślepkę. Mamy tutaj bezel przedni do matrycy. Mamy jedną matrycę pobitą, plus drugą pobitą matrycę mam w piwnicy, ale mamy tutaj dobrą taśmę, więc zobaczymy, co z tego może wyjść. Oczywiście mamy tutaj też sprawną matrycę. Mam nadzieję, że faktycznie sprawną, a nie tylko niepobitą. Do tego są kompletne klawiatury. Mam nadzieję, że sprawne. Zwróćcie uwagę, że stan tych klawiatur też pozostawia sporo do życzenia, ale jak dobrze wiecie, nie ma rzeczy niemożliwych, a u mnie z takich klawiatur robi się nówki. Są układy chłodzenia w ilości sztuk 3, więc myślę, że tutaj też sobie jakoś poradzimy. Mamy jakąś baterię, mamy panele przednie. Myślę, że sobie któryś wybierzemy do uzdatnienia. Myślę, że weźmiemy sobie ten lepszy. Tutaj gdzieś są jakieś przyciski zapadnięte. Tutaj to wygląda w miarę ok. Trzeci niestety się połamał, ale z tych dwóch wydaje mi się, że zrobimy coś ciekawego. Jest druga tasiemka do matrycy. W razie gdyby się okazało, że tamta jest niesprawna. Mamy dwie sprawne płyty główne, ponieważ w tym trzecim płyta niestety już nie wstawała. Co do płyt głównych i co tutaj w ogóle nam drzemie w środku, mamy jedną płytę z procesorem 850 MHz i mamy drugą płytę z procesorem 700 MHz. Jakby rzeczą oczywistą jest, że użyjemy sobie tej mocniejszej płyty i będziemy mieli wtedy bardziej wypasioną, w zasadzie maksymalną wersję tego laptopa. Dodatkowo na wyposażeniu laptopa mamy tutaj kartę dźwiękową ESS Allegro 1. Jest to karta dźwiękowa, która zasadniczo będzie nam tutaj hulać w DOS raczej na pewno. Przy czym nie będziemy się tutaj mogli spodziewać jakiegoś szałowego dźwięku. Ze względu na to, że niestety tutaj nie mamy sprzętowego syntezatora MIDI. Mamy tutaj jakąś taką podrabianą emulację. Generalnie powinno to działać, ale szału nie będzie. Co dalej? Mamy tutaj chipset Intela BX440 schowany pod takim miedzianym radiatorem oraz jeżeli chodzi o układ graficzny, za obrabianie grafiki odpowiada nam tutaj ATI Rage Mobility. Jest to tak naprawdę Rage 128 Pro, który ma 8 MB pamięci własnej i powinien nam tutaj robić wystarczającą robotę. Więc no cóż, nie przedłużając, sprawdźmy, z czym był ten notebook w momencie, kiedy wyszedł na rynek, jak mniej więcej klasyfikowała się jego cena oraz, no cóż, zobaczmy, co z tego wszystkiego, co mamy tutaj, jesteśmy w stanie wymłodzić. Nie przedłużając, spójrzmy.
I tak, pierwsza wzmianka o kompaku N400C pojawia się w okolicach maja 2001 roku, gdzie reklamowany jest jako jeden z najcieńszych i najlżejszych mobilnych komputerów dostępnych na rynku. Generalnie ten laptop już wtedy robił niesamowite wrażenie i był bardzo ciepło przyjęty przez rynek. Jak on wyglądał cenowo w tamtym okresie? W tamtym okresie podstawowa konfiguracja obejmująca procesor 700 MHz, 20-gigowy dysk twardy i 128 MB pamięci RAM oscylowała w granicach 3100 zł. Przeliczając na polskie, było to jakieś 12,5 tysiąca złotych, a biorąc pod uwagę, że wtedy w kraju średnia krajowa wynosiła około 2000, a standardowy statystyczny Polak Kowalski zarabiał w okolicach 1000 zł na rękę, musiałby na taki laptop pracować w okolicach 13 miesięcy, odkładając co do złotóweczki. Co za tym idzie, no nie był zbyt popularny w naszym kraju, co nie zmienia faktu, że dziś już można się nim pobawić za przysłowiowe grosze. I do retro jak najbardziej się nadaje. Jeżeli chodzi tutaj o sam opis tego komputera, został bardzo pozytywnie przyjęty. Duży plus ze względu na jego lekkość, jak już wcześniej wspomniałem, ze względu na jego parametry, ze względu na jego dużą mobilność. Co do samych testów, które tutaj zostały przeprowadzone, no to tak naprawdę wygląda to tak, że na przykład w Sysmarku 2001 zdobył punktów 80, w Premiere 6 392 sekundy, w Photoshopie jakieś 244 sekundy, w Audiograberze 475 sekund, w Quake'u 3 około 10,6 fps. Przypominam, że mówimy tutaj o wersji z procesorem 700 MHz i 128 MB pamięci RAM. Natomiast jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wersję najwyższą z procesorem 850 MHz i z pamięcią 256 MB, to koszt takiego laptopa oscylował w granicach $4000, czyli wtedy nasze ówczesne około 16 tysięcy złotych. Co za tym idzie, no pieśń przyszłości, nie bardzo każdego było na to stać. Niemniej jednak laptop był, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo dobrze przyjęty, natomiast wyszedł stosunkowo późno i biorąc pod uwagę fakt, że w czasie kiedy wyszedł dostępne już były procesory z serii Pentium 3 Tualatin o taktowaniu do 1,4 GHz, spod strzechy pomału wychodziły Pentium 4, a generalnie tak samo też i AMD nie próżnowało, bo były już Atlony 1.4, były Atlony 1.6. No cóż, nie był demonem prędkości, ale tutaj chyba zupełnie nie o to chodziło. Chodziło głównie o to, ażeby zrobić maksymalnie mobilny, lekki i cienki subnotebook, a to akurat tutaj się udało. Więc co? Myślę, że w tym momencie wrócimy, przypomnimy sobie, jak wyglądał zbiór części i co z tego udało się zrobić.
Jak widzieliście, wyszło moim zdaniem całkiem nieźle. Patrząc na samo nagranie, widzę, że jest straszny flickering na matrycy, w sensie to odświeżanie wygląda nie za ciekawie, natomiast fizycznie ja tego nie widzę i tak naprawdę na laptopie w ogóle nie da się tego odczuć. Zostawcie opinię w komentarzach, jak podoba Wam się nowy look tego laptopa. Wydaje mi się, że udało się tutaj zrobić całkiem fajny efekt. Generalnie troszkę odwróciłem kolory, czerń stała się srebrnym, srebrne stało się czernią i jeżeli o mnie chodzi, wygląda to całkiem fajnie. Czarne akcenty na włączniku, na przyciskach, odświeżony panel z naklejkami, to wszystko robi mu całkowicie nowy, fajny charakter. A generalnie, jeżeli chodzi o wydajność i czego się tutaj możemy spodziewać, no nic, spójrzcie na benchmark i sami ocencie, czy jest to maszyna, która spełni Wasze oczekiwania. Czydemarków w Czydemarku 2000. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Kurczę, powiem Wam, no szczerze powiedziawszy, szału nie ma. Natomiast, no co? Do gier pokroju Quake 2, Unreal, Half-Life 1, myślę, że jak najbardziej powinno wystarczyć. Do wszystkiego, co poniżej, również powinno wystarczyć. Więc uważam, że celując w taki target nie jest źle. Co się tyczy Quake'a trójki, cóż, wynik, który został podany, czyli te 10,6 FPS-a, no jest jak najbardziej wiarygodny. Tutaj nie pomaga procesor 850 MHz. Niestety Rage Mobility ma swoje limity i demonem prędkości w tamtym okresie już niestety nie był. Więc wydaje mi się, że wydajnościowo ten model do retro gier pokroju Quake 2, Unreal, Half-Life, Quake 1, Hasm czy inne tego typu, Tomb Raider od 1 do 3, wszelkiego rodzaju inne pokroju Windows 98 bądź też pokroju DOS jak najbardziej powinny śmigać. A właśnie, wracając do gier DOS. Gry DOS na karcie dźwiękowej ESS Allegro 1 jak najbardziej są grywalne, zarówno jeżeli chodzi o dźwięk, jak też jeżeli chodzi o muzykę. Jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Jak widzicie, mamy tutaj dźwięk i mamy tutaj muzykę. Natomiast całość jest lekko przytłumiona. No, niestety możliwości Allegro 1 są dość ograniczone. Możemy tutaj cieszyć się w podstawowym jakby zakresie dźwięku, natomiast na fajerwerki, syntezatora MIDI czy jakieś super doznania nie możemy liczyć. Jak widzicie, jest wszystko jak najbardziej grywalne. Matryca bardzo ładnie skaluje do tej rozdzielczości. Więc tutaj nie ma żadnego problemu, jaki toczył na przykład laptopy z grafikami S3 bądź też innymi wynalazkami tamtej epoki. Gra jak najbardziej grywalna, no ale nie ma się tutaj co dziwić, grywalna być musi. A co mogę więcej powiedzieć o samym laptopie? Cóż, jeżeli chodzi o mnie, bardzo przyjemna, mała konstrukcja. Generalnie, jeżeli chodzi o małe laptopy do retrogrania, nie wiem, czy nie jest to jeden z lepszych ze względu choćby na dźwięk, który co prawda nie jest jakiś wypasiony w zastosowaniach gier DOS, natomiast działa. Co nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę, że w tamtym okresie większość już montowała tutaj dźwiękówki na bazie kodeka AC97.
Co za tym idzie, nie było żadnej możliwości, żeby je w DOSie uruchomić i żeby wymusić tutaj dźwięk na grach w DOS. Jeżeli chodzi o samego laptopa, cóż, temperatury pracy tego laptopa nie są jakieś super oszałamiające, natomiast jego kultura pracy jest jak najbardziej ok. Co się tyczy tutaj całej reszty, feeling pracy na tej klawiaturze jest jak najbardziej w porządku. Szczerze powiedziawszy, życzyłbym sobie, żeby we współczesnych laptopach takie klawiatury jeszcze były montowane, bo no, te, które są dziś ładowane do laptopów, pozostawiają dość sporo do życzenia. Jeżeli chodzi o zakres możliwości, mamy tutaj fajny pakiet klawiszy multimedialnych, które po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania ze strony Compaka są w 100% programowalne, także możemy sobie do nich przypisać absolutnie wszystko, możemy sobie do nich przypisać ulubione gry, możemy sobie do nich przypisać ulubione programy, co tylko nam się żywcem podoba, więc jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o sterowanie dźwiękiem, możemy to robić skrótem klawiszowym FN plus F5, jak też możemy sobie sterować dźwiękiem panelami, klawiszami multimedialnymi, które są tutaj w obudowie. Co do całej reszty, mamy tutaj port USB, mamy tutaj IRD, mamy tutaj LAN, mamy tutaj modem, mamy również jedno gniazdo kart rozszerzeń PCMCIA, co nam daje tutaj dodatkowe możliwości. Możemy sobie tutaj wrzucić dodatkowe porty USB, możemy sobie tutaj wrzucić dodatkową kartę dźwiękową, na przykład taką Sound Blaster Audigi 2 ZS. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze wyjście VGA i wyjście S-Video. I na ten moment byłoby to zasadniczo tyle. Ale generalnie mamy tutaj jeszcze jedną bardzo fajną możliwość. Co się tyczy samych możliwości tego laptopa, mamy tutaj jeszcze do niego możliwość dostawienia do kupienia zewnętrznej stacji dokującej, która generalnie rozszerza nam możliwości tego laptopa. Wtedy laptop dostaje dodatkowo stację dysków FDD 1,44 MB, napęd DVD, CD-ROM bądź nagrywarkę, w zależności od tego, co jest zastosowane. Mamy też w stacji dokującej szereg portów od portu LPT po RS232, dodatkowe porty USB i inne bajery, a także, co bardzo ważne, mamy w tej stacji dwa dodatkowe głośniki stereo. I cóż, jest to naprawdę świetny patent i na pewno dużo mocniej rozszerzy multimedialne zastosowanie takiego malucha. Wtedy takie maleństwo możemy sobie wziąć ze sobą w podróż, natomiast w domowym zaciszu, kiedy sobie chcemy ograć jakąś ciekawą grę retro, a dźwięk z głośnika mono, który jest tutaj zainstalowany, nie do końca nam leży, możemy sobie wtedy dodatkowo rozszerzyć jego możliwości o głośniki stereo, a także napęd, dzięki któremu jesteśmy w stanie odpalić sobie tutaj oryginalne gry. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samą stację dokującą, dzięki zastosowaniu tej stacji mamy możliwość wrzucenia do tego laptopa łącznie 4 baterii. Ja tych 4 baterii nie mam, więc generalnie nie pokażę, jak by to miało wyglądać. Natomiast same baterie wkładało się dwie w napęd CD i napęd FDD. Jedną w tył stacji, jedną standardowo w laptopa. Dzięki temu mogliśmy tutaj naprawdę cisnąć dobre 10 bądź czasami naście godzin bez potrzeby podłączania go do zewnętrznego źródła zasilania. Jeżeli chodzi jeszcze o sam laptop, myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden film jemu poświęcony właśnie jeżeli chodzi o tą dedykowaną stację dokującą. Ja taką stację dokującą mam, natomiast ona jest w stanie wcale nie lepszym niż części, które tutaj na początku widzieliście, więc będę musiał jej poświęcić trochę czasu. Co za tym idzie, myślę, że zrobimy sobie z tego osobny materiał. Zobaczycie na materiale, jak stacja jest zbudowana w środku i finalnie, jeżeli się uda ją naprawić, zobaczycie, jak ona działa. Na ten moment myślę, że to będzie tyle. Jeżeli filmik się podobał, wiadomo, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia i chcielibyście więcej oglądać tego typu filmów, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Na ten moment dzięki, cześć.